Siemka, ja jestem Adacho i osoby, które cierpią na niedobór fanmang, myślę, że będą dzisiaj bardzo zadowolone, ponieważ tak jak ostatnio, nie wiem w sumie w jakiej kolejności wrzucam wam te filmy, ale czytaliśmy sobie rozdział Dragon Ball Multiverse, który opowiadał o dalszej części turnieju, głównego wątku. Tak, dzisiaj wracamy do mangi Dragon Ball Hakai, która ostatnio wprowadziła bardzo duże zamieszanie, jeśli chodzi o budowę świata, który i tak już w mandze Dragon Ball Hakai był bardzo rozbudowany i bardzo odważnie poprowadzony, no bo jeśli patrzymy na postać Paikuhana, który się okazuje, że jest byłym bogiem zniszczenia siódmego wszechświata, a teraz się jeszcze okazuje, że w tym hiperwymiarze, który ostatnio poznaliśmy, który łączy 7, bo ile tam jest w sumie tych rzeczywistości? 7, prawda? 7 rzeczywistości. Jedna z tych rzeczywistości należy do Zeno, w środku jest 12 wszechświatów i tam w środku jest jeszcze wiele galaktyk, bóstw, planet, aniołów, a Paikuhan jest jakby niebieskim strażnikiem, który jest w osobnym wymiarze, który jest nad tym pałacem w tej hiperrzeczywistości, czyli generalnie jakby rzecz biorąc jest jedną z najważniejszych postaci w ogóle w całym multiversum, to jakby to w ogóle nazwać. No to jest multiversum, ale to nawet nie jest kwestia tego, że jest więcej wszechświatów, jest multirzeczywistość. No tak czy siak poznaliśmy jeszcze jedną istotną postać, jest to strażnik tego pałacu na środku hiperwymiaru, którego moc poznaliśmy właśnie na samym końcu rozdziału 42, jak jedną rączką po prostu postanowił wymazać jednego z aniołów, który nie był godny tego, żeby dostać inny wyrok. Gohan, Piccolo, Majin Buu i Paikuhan na ich czele zostali właśnie do tego miejsca zaprowadzeni. Muszą przejść przez pewną próbę. Tak czy siak to jest jeden tylko z dwóch wątków, ponieważ nadal mamy jeszcze wątek Goku na planecie Vegeta, który cofnął się w czasie i teraz razem z Bardokiem klęczą przed królem Vegetą i nie wiadomo jak to zostanie poprowadzone. Bardock zostawił nas z takim właśnie cliffhangerem, mówiąc, że już wiem, dlaczego ten kolega właśnie tak wygląda jak ja, zaraz królu ci wszystko wytłumaczę. Ja dokonuję tutaj małego hakowania, zmieniam URL i jesteśmy w rozdziale 43. Dziękuję bardzo. Niebiański świat. Troszeczkę spoiler mamy w tytule, ze względu na to, że jeśli niebiański świat to jest to miejsce, do którego nasi bohaterowie chcieli trafić, to raczej przejdą przez tę próbę strażnika. Ale tak czy siak zaczynamy od tego drugiego wątku. Żołnierzu Bardoku, mówisz, że wiesz, dlaczego ty i ten człowiek wyglądacie tak bardzo podobnie. O! Bardock mówi, że są braćmi prawdopodobnie? Powód to... jesteśmy najprawdopodobniej braćmi. Co? Braćmi? To jest konkluzja, do jakiej doszedłem. Widzi król, nigdy nie znałem mojego ojca. Tak jak ma dzieci z moją matką, prawdopodobnie miał dzieci z innymi kobietami, włączając w to matkę Turlesa. Może Goku nie powinien mówić, że w sumie to nie jest do końca tak. Jak już ustalili, że są braćmi, to przy tym zostańmy. Moja matka zawsze powtarzała mi, że wyglądam bardzo jak mój ojciec. W takim razie to samo musi się tyczyć Turlesa, dlatego jesteśmy praktycznie identyczni. Król Vegeta myśli sobie, że to ma dużo sensu i że jego synowie również przypominają jego. Jaki mały Vegeta! Już w zbroi. A czemu to jest zbroja z Dragon Balla Super, a nie taka sajańska? Zwłaszcza Vegeta. To nie jest takie niespotykane, że dzieci wyglądają jak ojcowie, zwłaszcza biorąc pod uwagę bliźniaków. Powinienem był domyślić się tego wcześniej. A Goku sobie myśli, mam szczęście, że mój ojciec doszedł sam do takiej konkluzji. Kiedy moja twarz została odsłonięta w tej wiosce i zobaczyli, jak bardzo jesteśmy ze sobą zbliżeni, w sensie jak bardzo podobnie wyglądamy, nie miałem pojęcia co powiedzieć, mówi Goku. Energia zniszczenia się jeszcze odzywa tutaj w głowie Goku. Na szczęście wielu Saiyan nie poprzestaje tylko na jednej kobiecie i ma dzieci z wieloma. Bardock, który nigdy nie znał swojego ojca, myśli, że ma wiele rodzeństwa rozrzuconego po całej planecie, a ty jesteś jednym z nich. Twoje imię to Turles, prawda? Nagle odzywa się król Vegeta. Ciekawe, czy zostanie przydzielona mu jakaś robota na przykład? Będzie musiał na przykład pracować? Wiecie co? Myślę, że zostanie przydzielony do jakiejś misji. Stawiam, że to będzie tak, że król Vegeta będzie trochę na niego zły, że ten wtedy się trochę pobił z jego synem i napał i tak dalej, narozrabiał trochę, więc teraz w ramach pokuty będzie miał coś w stylu prac społecznych i będzie to polegało na tym, że będzie musiał pracować albo u boku swojego brata, albo zostanie przydzielony do oddziału, gdzie będzie Vegeta i będziemy obserwować jakieś misje, gdzie będą się mierzyć z jakimiś, wiecie, kosmicznymi sułtanami na innych planetach. I w ten sposób Goku pozna swoją sajańską stronę, zobaczy jak Saiyanie żyli. Wygląda na to, że wplątałeś się w niezłe kłopoty. Co masz do powiedzenia na ten temat? To było jedno wielkie nieporozumienie, panie. Przysięgam, że nigdy nie chciałem sprawiać żadnych kłopotów. W takim razie dlaczego szwendałeś się po zamku bez pozwolenia? I dlaczego nosisz ubrania, które mają kolor kryminalistów? Cóż, jeśli chodzi o tę zbroję, znalazłem ją na szkielecie na pustyni. A jeśli chodzi o zamek, nigdy tutaj nie byłem, więc trochę się zgubiłem. Moja wina. Królu Vegeto, pomimo tego, że Turles naprawdę narobił tutaj rabanu, nie wygląda jakby miał złe intencje.
Bardock go broni. Ciekawe, czy Bardock... Nie, Bardock też nie zakłada, że to jest jakaś podróż w czasie. Myślę, że on naprawdę myśli, że to jest brat. Ale ciekawe jakby było, gdyby się dowiedział na samym końcu prawdy. I to jeszcze jego syn jest bogiem zniszczenia. Wszystkim by im mózgi po prostu chyba wybuchły. Personalnie widziałem, jak uratował moją własną żonę z niebezpieczeństwa. Okej, proszę, mówi Bardock. Daruj mu to, co zrobił i daj mu szansę. Powiedz mi, Turlesie, mówi król Vegeta. Czy naprawdę przybyłeś tutaj z pustyni ciemności? Zostałem poinformowany, że twój poziom mocy to tylko 416. Jak tam przetrwałeś, będąc tak słabym? Cóż, mówi Goku. Prawda jest taka, że nauczyłem się wielu interesujących technik, mój panie. W ten sposób udało mi się przetrwać. Słyszałem, że znasz jakieś magiczne sztuczki. Personalnie nie jestem do nich szczególnie przekonany. Nie podobają mi się takie rzeczy, ponieważ wszystko, o co dbam, to surowy poziom mocy. Krótkowzroczny jest król Vegeta, ale wiemy jak skończył, także historia tutaj go oceni. Jednakże muszę przyznać, że jesteś bardzo utalentowany i knujący, skoro nawet udało ci się sprawić kłopoty drużynie Bardocka, strażnikom w zamku i nawet mojemu synowi. Masz moją ciekawość, jednakże myślę, że będą tutaj go puszczać do jakiegoś O właśnie, już widzę test. Nie mogę zignorować faktu, że część mojego zamku została przez ciebie zniszczona i też zrobiłeś głupka z moich żołnierzy i z mojego syna. W takim razie chciałbym poddać się pewnemu testowi. Ciekawe, czy będzie się bił z królem, czy faktycznie wyśle go na misję. Turniej? Tak, zgadza się. Letni turniej się zbliża. Myślałem, że wyślą go na misję. Turniej jest takim dość nienaturalnym, mam wrażenie, polem do sprawdzenia swoich umiejętności. Gdyby Goku miał sprawdzić, jak żyją Saiyanie, to byłoby dobrze, gdyby poleciał z nimi na jakąś misję. Tylko że wtedy musiałby prawdopodobnie też zabijać niewinne istoty, a Goku pewnie nie chciałby tego robić. Wielu żołnierzy niskiej klasy będzie próbowało zdobyć sławę i będzie brało udział w tym turnieju. Tak samo jak rekruci, którzy dopiero będą chcieli zaciągnąć się do mojej armii. To turniej, w którym każdy uczestnik jest w stanie udowodnić swoją wartość dla mnie. Weźmiesz udział i w zależności od twojego performance'u, twoich umiejętności, zadecyduję, czy będziesz... Czy będziesz poddany egzekucji za swoje czyny, czy pozwolę ci żyć? Myślę, że Goku nie powinien się w ogóle tym bać, ale nie sądziłem, że król Vegeta tak surowo do tego podejdzie, że zostanie ścięty? No, proszę was. Turniej? Zajebiście! Goku się cieszy. Nie jest zajebiście, mówi energia zniszczenia Kakarot. Bardock, wiem, że nie miałeś zamiaru tego robić, ale chciałbym, żebyś też wziął udział. Ja, królu Vegeta? Ale jaja. Tak, jako że twój brat bierze udział, myślę, że to będzie interesujące. Poza tym, jako że pochodzicie z jednej rodziny, będziesz również odpowiedzialny za jego akcje, więc lepiej trzymaj Turlesa pod kontrolą. Tak, panie. W takim razie jest zadecydowane. Turles, lepiej dobrze się przygotuj do tego turnieju. Twoje życie od tego zależy. A Goku się cieszy. W ogóle nie wpadło mu do głowy to, że oni mu grożą śmiercią. Nie doszło w ogóle to do niego to, co mu grozi, no nie? To jest ukochane. Ale no, czego ma się tak naprawdę bać? Szczerze mówiąc, branie udziału w tym turnieju będzie bólem. W dosłownym tłumaczeniu, że będzie męczące, że Bardock nie chce tego robić. A nie mów takich rzeczy. Turnieje zawsze są świetne. Właśnie. Hej, chwila, moment. Jak to zawsze są świetne? Jak możesz mówić, skąd możesz to wiedzieć, skoro ponoć całe życie przeżyłeś na odizolowanej pustyni, mówi Bardock. Inni ludzie mi powiedzieli. Brałem udział w turnieju mocy, mogłem powiedzieć. No dobrze, lepiej się przygotuj dobrze do tego turnieju, Turles. Król na pewno będzie chciał widzieć więcej twoich trików. Jeśli go rozczarujesz, możesz skończyć martwy. Dobrze, spokojnie, pokażę mu, co będzie chciał, nie martw się. Okej. Goku myśli sobie, że to będzie w sumie fajna okazja do tego, żeby powiedzieć, że zwiększył się jego poziom mocy i nie będzie musiał udawać takiego słabeusza. Cieszy mnie to bardzo, bo tak jak już ostatnio wam mówiłem, lubię, kiedy postacie mogą używać swojej prawdziwej mocy. Kiedy one muszą udawać, że są słabe, jak na przykład Gohan w liceum, na dłuższą metę to jest trochę drażniące. Nawet jeśli, bądź ostrożny, mówi Kakarotto. Prawdopodobnie będą cię oglądać tysiące ludzi, włączając w to króla i elitarnych żołnierzy. Jeden błąd i cię nie ma. Zostaw to mnie, będę ostrożny. Więc to był ojciec Vegety, prawda? Jeju, są tacy bliscy ze sobą, nawet jeśli chodzi o charakter. Zastanawiam się, co Vegeta z mojej linii czasowej teraz robi. Goku myśli o Vegecie. A co robi? A właśnie, przecież tu jeszcze była walka Vegety i Broliego, w której niby Vegeta stwierdził, że pozbędzie się Chile i Lemo, żeby wściec Broliego.
Nie wiem, czy to była tylko projekcja, czy to był hologram, już nie pamiętam, jak to się skończyło, tak dawno tego nie mieliśmy. Wszechświat 7, obecny czas, w środku laski Whisa. Whis, Beerus obserwują Vegetę i Broly'ego, prawda? Oni się tam ze sobą bili. No, dalej. Jak długo ta walka się już odbywa? W ziemskiej skali minął prawie cały dzień. O, wow! Beerus jaki komplement tutaj rzuca, patrzcie. Ci dranie sprawili, że czekam cały dzień, prawie cały dzień. I nadal nie jestem ani trochę znudzony. Broly i Vegeta... O, zobaczcie, jak Vegeta jest już obity, ja pierniczę. Jakim cudem Broly jest w stanie utrzymywać swój... Chociaż nie, on miał zielone włoski, prawda? Zielone włoski odpalił, pełną moc. No to okej, w sumie jestem w stanie to zrozumieć. Skoro w mandze Dragon Ball Super SSJ Broly walczył z bestią przez jakiś czas, no to niech będzie. Każda tkanka mojego ciała jest już przy swoim limicie. Czuję się, jakbym miał się zaraz rozpaść w dowolnym momencie. Ale pomimo tego bólu czuję się żywy jak jeszcze nigdy dotąd, mówi Vegeta. W zasadzie myśli sobie Vegeta. Broly też jest tutaj nieźle pokiereszowany. Powoli wstaje, podnosi się z kolan. Co ty robisz? Wstawaj! Ta walka się nie skończy, dopóki żaden z nas nie będzie w stanie ustać na nogach. Któryś z nas w zasadzie są już przy swoim limicie, zauważa Beerus. Tak, potwierdza Whis. Następna minuta tej walki będzie finałową. Ale dostaliśmy timeskip, nie zobaczyliśmy tak naprawdę, chociaż co tu patrzeć, widzieliśmy pierwszą część tej walki, transformację, jakieś takie zmiany w postępowaniu Broly'ego, a dalej to już mieliśmy prawdopodobnie surową bitkę, która trwała przez wiele następnych godzin i nie zobaczymy tego. Gustavo, jak możesz mi tak grać na nosie? Jak możesz robić tylko takie zajawki? No nie mogę się doczekać tego wątku. W międzyczasie jesteśmy w hiperwymiarze. Następny! Wykrzykuje strażnik. O nie, jeśli zdenerwujemy tego gościa, już po nas. O, jak się cieszy! Ła! Co on taki miły? O, to ty! A w zasadzie to wy! Przepraszam, że kazałem wam czekać. Mam nadzieję, że to nie był żaden kłopot. Serdeczne powitania dla was wszystkich. Mówi tutaj dziadek, który się ucieszył na jej widok. Co? Co się stało z jego nagłą zmianą charakteru, mówi Piccolo. Ale nagle strażnik zauważa Uba i Bu. A, więc te abominacje również przyszły. O nie, nie lubi Majin Buu, zauważa Piccolo. No to po nas. Panie strażniku, tak jak poprzednio pana informowałem, chciałbym poprosić o zezwolenie, żeby zabrać tę czwórkę do niebieskiego świata. Tak jak już wcześniej wspominałem, jest to sprawa najwyższego priorytetu związana z kryzysem w rzeczywistości Zeno. Dobrze, Pajkuchanie. Wierzę, że mistrz niebiańskich strażników dobrze zajmie się naszymi gośćmi. Ale ta dwójka, jeśli będzie sprawiała problemy, powiedz mi, a ja ich ukażę. No nie. Ale puścił ich, tak bez żadnego problemu. Buu jaki zesrany, haha. Nie widzieliśmy nigdy Buu w takim stanie. To się nie wydarzy, gwarantuję to, panie. Możecie iść. Dziękujemy, panie. Dobra, lećmy, mówi Pajkuchan. Gdzie lecimy? Do dziurki w suficie. Wylecimy z zamku przez górę. Nasza... okej, mamy tutaj 5 kropeczek, które symbolizują 5 postaci. Może się teraz dowiemy w końcu, dlaczego Gohan i Piccolo byli tacy ważni, prawda? Nawet Warp przecież zwrócił na nich uwagę. Jakby oni mieli coś jeszcze za uszami, a my nawet nie wiemy, o co chodzi. Pajkuchanie, dlaczego strażnik był taki przyjazny dla mnie i dla Gohana? Pyta Piccolo, a kompletnie niegrzeczny w stronę Uba i Majin Buu. Jako że Ub i Majin Buu są fragmentami tego bóstwa Zarata, to jest ten zły, którego niebiańscy magowie próbują odrodzić, prawda? Dlatego poszukują tych pierwotnych bestii. A strażnik nie cierpi Zarata za ten chaos, który ten wprowadził w przeszłości. Oczywiście, że trzyma wobec nich pewną antypatię. Tak dokładnie, to strażnik i hiperwymiar zostały stworzone właśnie ze względu na akcję Zarata. Na te szalone działania Zarata. Nie wiedziałem, zostali stworzeni? Brzmi jakby oni byli sztucznymi bytami. To w takim razie kto stworzył tego strażnika? Zanim Zarat zaatakował rzeczywistość Zeno, podróż między rzeczywistościami była znacznie bardziej swobodna. Ale po tym, co Zarat zrobił, zostały wprowadzone restrykcje. Dlatego inne najwyższe bóstwa stworzyły strażnika, czyli mamy 7 rzeczywistości, 7 tych bóstw, jednym z nich jest Zeno i oni stworzyli strażnika, który jest na środku w tym hiperwymiarze, który w sumie też został stworzony przez tego strażnika. Okej, to tutaj nam Pajkuchan mówi, czyli 7 bóstw stworzyło strażnika, strażnik stworzył wymiar, ale niestety jakiś czas później podwładni Zarata, niebiańscy magowie właśnie, ominęli hiperwymiar i zaatakowali rzeczywistość Zeno.
a ostatnio zrobili to ponownie. To tylko dodatkowo pogłębiło niechęć strażnika w stronę Zarata i jego podwładnych. Z tego co mówiłeś, ten hiperwymiar wydaje się bardzo zabezpieczony. W jakim cudem niebiańscy magowie byli w stanie go przejść? Niestety, to jest pytanie, na które nie mamy odpowiedzi. A chcielibyśmy mieć. To ciekawe. Jakim cudem oni przeszli przez coś takiego? Przecież było mówione w poprzednim rozdziale, że ta ściana jest praktycznie nie do rozbicia. No dobra, mówiłeś, że strażnik nie lubi Bu i Uba ze względu na to, że są częściami Zarata, ale co ze mną i z Gohanem? Dlaczego był taki miły? Skąd ta kurtuazja? I nie wytłumaczyłeś nam jeszcze, dlaczego Koizmo-sama, czyli Kosma, Warp, ten poprzedni, też był taki zszokowany, jak nas zobaczył. Pajkuchan się tylko uśmiecha. Niedługo to zrozumiecie. Jak już dowiecie się prawdziwego powodu, dla którego tu jesteście. Jesteś naprawdę typem, który lubi niespodzianki i tajemnice, odpowiada Piccolo, ale trzeba Piccolo pochwalić za to, że próbował. Też jestem ciekaw bardzo tego wątku. Co jest tak specjalnego w Gohanie i Piccolo, że wszyscy się aż uśmiechają pod nosem? Te najwyższe bóstwa aż są dla nich miłe. Może są fanami Dragon Balla Z po prostu i lubią historię z Saiyan Sagi. Jesteśmy fanami, oglądaliśmy was na RTL-u 7. Zastanawiałem się nad czymś. Wspomniałeś, że to strażnik stworzył ten wymiar, prawda? Jest kwestia Raimusa! Jest kwestia Raimusa z Dragon Ball Daima! Ale kiedyś, wcześniej, mój ojciec powiedział mi, że odkrył, jak był w Królestwie Demonów, że gość, który nazywał się Raimus, jest stworzycielem wszystkich rzeczy. Stworzycielem wszystkich rzeczy? O nie, to dalekie stwierdzenie od prawdy. To prawda, że Super Majin Raimus stworzył wszechświaty, które znacie, ale wiele rzeczy było stworzonych zanim w ogóle on się narodził. Hiperwymiar jest jedną z tych rzeczy. Jeśli chcecie, mogę wam później o tym więcej powiedzieć, odnośnie tego, dlaczego Raimus stworzył te wszechświaty, co go do tego popchnęło. Powiem wam, że lepiej mi się teraz żyje, jak Dragon Ball Hakai wyjaśnia takie rzeczy. To jest nadal fanowskie wytłumaczenie, ale naprawdę doceniam, że po pierwsze te rzeczy są tutaj dotykane, a po drugie, że bierze się pod uwagę rzeczy, które miały miejsce dosłownie, nie wiem, 2 miesiące temu, że ta manga nie jest tworzona w jednym czasie, wiecie, gdzieś w przyszłości i w ogóle nie bierze pod uwagę tego, co się pojawiło, tylko z każdym kolejnym rozdziałem widzimy, że Gustavo po prostu te historie pisze na bieżąco, że dostosowuje te historie. Podoba mi się to bardzo. Tak czy siak, jesteśmy już prawie na miejscu. Co to jest? To jest przejście do naszego niebiańskiego świata, naszego celu. Lećmy, mówi Pajkuchan, wszyscy znikają w wielkim błysku światła. Piccolo mówi, zobaczmy, co nas tam czeka. Proszę bardzo, coś tu mamy takiego. Witajcie w niebiańskim świecie, raju bogów. Wygląda to jak góry, rzeki, chmury. Wow, jak tam żyć? Takie góry tam są. Trudno chodzić po takim terenie. No dobra, zobaczmy, o co tu chodzi. Zobaczmy, o co tu chodzi, bo to nie jest jeszcze koniec tego rozdziału. Gohan, Piccolo, nawet Majin Buu się cieszą na ten widok. Wow, to miejsce jest boskie? Wiem. Brzmi jak Johnny Bravo, który zobaczył swoje nagie ciało przed lustrem. Boskie? Wiem. To miejsce zostało zaprojektowane przez najwyższe bóstwa i praktycznie jest rajem dla bogów. Wszystko, co tu się znajduje, jest boskie. Nawet zwierzęta, każda roślina, wody, struktura tego świata dzierży boską energię. Czy jest też tutaj specjalne jedzenie, bo jestem głodny? Mówi Majin Buu. Oj tak, pokochasz jedzenie w tym miejscu. Ale mimo wszystko jest jeszcze coś ważniejszego. Musimy spotkać pewnych ludzi. Chodźcie za mną. Powiedziałeś, że to miejsce jest stworzone przez te najwyższe bóstwa i pełni rolę takiego raju dla bogów, prawda? Czy to oznacza, że wszyscy martwi bogowie ze wszystkich rzeczywistości są tutaj? To jest dobre pytanie. Wiele razy w Kokle miałem pytania dotyczące się tego, gdzie trafiają na przykład martwi bogowie, czy do zwykłych zaświatów? Dokładnie. Wszyscy bogowie z innych rzeczywistości, czy oni są w stanie żyć w harmonii? W tym jednym miejscu? Generalnie mówiąc tak. Tak jak hiperwymiar, niebiański świat jest neutralną strefą. Tutaj wszystkie różnice między rzeczywistościami są zapominane. Wszyscy żyją w pokoju. Jednakże nic nie jest perfekcyjne, nadal kilka bogów trzyma jakieś żale wobec siebie, ale to jest raczej wyjątek, nie zasada. Ale nie wszyscy martwi bogowie tutaj trafiają, prawda? Chociażby spójrzmy na tego anioła, który w poprzednim rozdziale został zmasakrowany przez strażnika. O, tak, są osoby, które nie trafiają tutaj do tego boskiego raju. Generalnie rzecz biorąc, dobrzy bogowie, którzy umarli w heroiczny sposób, są raczej łatwo tutaj akceptowani. Zwłaszcza tacy, którzy polegli w walce ze skorumpowanymi bóstwami. Ja zmarłem... O, Pajkuchan nie żyje? Okej. Ja zmarłem walcząc z niebieskimi magami, więc naturalnie, że zostałem tutaj łatwo zaakceptowany. Ten anioł, którego widzieliśmy w pałacu strażnika, raczej nie był dobrym bogiem i
nie został uznany za wartego, żeby tutaj wejść. Decyzja strażnika wobec niego była prawdopodobnie taka, że został wymazany z egzystencji na zawsze, albo może coś gorszego, nie wiemy. Ze sposobu, w jaki mówisz, mówi Piccolo, wywnioskowałem, że ten strażnik mógłby to widzieć jako totalny afront, że przyprowadzasz tam zwykłych śmiertelników. Mógłby nas zabić, albo coś gorszego mogłoby nas spotkać. Tak, dokładnie. Normalnie strażnik byłby bardzo zdenerwowany, widząc tutaj zwykłych śmiertelników. Wymazałby was i mnie. Panie Piconie, dlaczego pan zaryzykował nasze życie w ten sposób? Ja nie jestem nieodpowiedzialny. Oczywiście, że byłem pewien, że strażnik zapewni wam przejście. Dlaczego? Jesteśmy w niebiańskiej fortecy, patrzcie. Niebiańska forteca. To jest mój dom! Niebiańska forteca! Nowy pajku Han, hurra! Jakieś ornamenty, ja pierniczę, co to jest? Ten świat jest olbrzymi w Dragon Ball Hakai, olbrzymi. To jest główna siedziba niebiańskich strażników. A, czyli taki pałac Kamiego, tylko że na sterydach, mówi Piccolo. Coś w tym stylu. W końcu macie jakieś podobieństwa z ziemią. Dobra, chodźcie. Spodziewają się nas tam. O, ja tego gościa chyba kojarzę. Tak! To są ci niebiescy strażnicy, których widzieliśmy przy stole, jak dyskutowali. Witamy was serdecznie, panowie! I Piccolo, ty też nie jesteś panem, ty jesteś obojnakiem. Jeju, długo wam to zajęło, myślałem, że zasnę. Inny anioł? Endor, patrzcie. To jest jakiś... to jest anioł? Endor? Mówi? Ten gość? A ten gość wygląda jak król Vegeta. Czekajcie, co to się dzieje? Nie czytam jeszcze dolnej części. A ten gość wygląda jak... Macie rację, kamraci. Jestem Saiyaninem, takim jak wy. Ja, Moshi! Ale możecie mnie znać inne... What? Jestem Saiyaninem, takim jak wy. Miło mi was poznać, moje imię to Yamoshi, ale może znacie mnie pod lepszym imieniem, pod innym imieniem. Vegeta! W następnym rozdziale, z tego co tu jest napisane, poznamy historię Yamoshiego. Następny rozdział rozpocznie nową specjalną historię. Historię Yamoshiego. What? Legendarny pierwszy Super Saiyanin w historii, ale... Vegeta? Co? Co? Ale jaja! O co tu chodzi? Ja nie wiem, czym się tutaj jarać najbardziej. Patrzcie, ile mamy rzeczy. Yamoshi się pojawił. Okazuje się, że to on ma drugie imię, które brzmi Vegeta. Zaraz zobaczymy jego historię. Dlaczego Piccolo i Gohan są tacy ważni? Co z Bardokiem i Goku? Co z Vegetą i Brolim? Jak ta manga jedzie totalnie bez trzymanki. Ja pierniczę. Ale jazda. Gustavo, obrigado. Dziękuję ci za tę historię. Naprawdę dobrze się bawię czytając tę mangę. Obrigado. Jeśli wam się podobało, to oczywiście odsyłam was na stronę Dragon Ball Hakai albo na kanał autora. Linki do niego znajdziecie w opisie i na Patreona też do autora, więc wkleję wam też te wszystkie linki do Gustavo. Jeśli wam się mój film podobał, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Powiem wam, że ta manga naprawdę, kurde, wznieca we mnie tak pozytywne emocje. Podoba mi się to, że jest ona, widać, że pisana z myślą. Ładnie, składnie, próbuje wprowadzać tak ekscytujące wątki. Nie boi się wprowadzać nowych rzeczy. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Lubię tę mangę. Kocham ją. Dobra, nie przedłużam. Dobrze się bawiłem. Dajcie znać w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.